ZVE10 po dzień dzisiejszy myślę, że jest jednym z lepszych wyborów, jeśli chodzi o takie budżetowe rozwiązanie w systemie Sony pod APS-C. I to, czego ja się nie mogę doczekać, to aktualizacji tego sprzętu. Dzisiejszego dnia Sony zaprezentowało drugą generację właśnie tego aparatu. I czy to jest godny następca? Przekonajmy się, porozmawiajmy o tym. Cześć, ja jestem Rafał Sztygowski i jestem świeżo właśnie po prezentacji oraz kilku materiałach na YouTubie właśnie względem tego aparatu. I pierwsze pytanie się nasuwa, czy to naprawdę jest godny następca ZVE10? Myślę, że tak. Jako generacja druga dostała naprawdę solidny upgrade, ale tu mi się pojawia pewna wątpliwość, a szczególnie myśląc o cenie, o której porozmawiamy za moment. Zanim przejdziemy dalej, zostaw komentarz, co myślisz o E10 Mark II. Największą zmianą, jeśli chodzi o ZVE10, jest zmiana korpusu oraz baterii. Dostaliśmy praktycznie podobne body co w E1, czyli pełnoklatkowym aparacie, a tak przynajmniej mi się wydaje, bo wygląda na bardzo podobne. Dostaliśmy w końcu większą baterię i to się naprawdę ceni. Sensor jest oczywiście z FX30 i z Sony a6700. Tu się nie spodziewałem niczego innego, ale niestety jest kilka rzeczy zabranych. Na przykład nie uświadczymy tutaj mechanicznej migawki, nie uświadczymy stabilizacji, nie uświadczymy wizjera. Nie uświadczymy tutaj również AI, które znajduje się w A6700 i co za tym idzie, kilka opcji fotograficznych prawdopodobnie będzie również ograniczone. Jak już wiemy, ten aparat nie jest skierowany do robienia zdjęć, bardziej do kręcenia właśnie vlogów, filmów. A jak jesteśmy przy filmie, no to warto tutaj wspomnieć, że również tutaj zostało zabrane 120 klatek w 4K. Oczywiście w FX-ie i w A6700 ten tryb był trochę skropowany, no to teraz go w zasadzie nie ma. Mamy 120 klatek tylko i wyłącznie w Full HD. Zostało oczywiście 60 klatek, wszystko w 10 bitach nareszcie oraz dostaliśmy upgrade menu. Także mamy tutaj wszystkie te standardy, które znajdziemy w innych aparatach. Dodatkowo, jako na aparat vlogowy, mamy również możliwość wrzucenia własnych lutów, na przykład do S-Loga, do podglądu materiału, jak będzie wyglądał finalnie. Także moim zdaniem bardzo fajnie. Ergonomia body, tak jak już wspomniałem, jest praktycznie zbliżona do E1, czyli mamy większość tych samych guzików, co było w tamtym body, czyli jesteśmy dosyć ograniczeni, jeśli chodzi o kustomizację, bo tych guzików nie jest zwyczajnie za dużo, a mamy do dyspozycji jedno pokrętło na górze oraz jedno pokrętło z tyłu aparatu. No i przy takich dużych aktualizacjach, szczególnie filmowych, jeśli chodzi o ten aparat, miałem pewną obawę, jeśli chodzi o overheating. No i w zasadzie ta obawa zostaje do końca. O ile E10 pierwszej generacji w większości wypadków nie miało problemu z przegrzewaniem, to dwójka już może mieć. W kontrolowanych warunkach, gdzie mamy praktycznie 22 stopnie, jest jakiś przewiew i nie będzie ta temperatura wzrastała, no to tu jest bardzo dobrze. To znaczy, że overheating na jednym ładowaniu pełnej baterii nie występuje. Jesteśmy w stanie nagrywać longiem 145 minut. Ale gdy wyjdziemy na zewnątrz i ta temperatura będzie w okolicach 33 stopni w cieniu, z lekką bryzą powiedzmy, czyli z takim wiatrem, no to ten limit czasowy, który osiągnęliśmy w kontrolowanych warunkach podczas nagrywania, tutaj jest mocno ucięty i będziemy w stanie nagrać longiem 40 minut. Dużo gorzej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o 4K 60, nagrywając ciągiem w kontrolowanych warunkach, czyli 22 stopnie w studio z przewiewem, jesteśmy w stanie uzyskać maksymalnie 24 minuty. A jeśli wyjdziemy na zewnątrz i będzie dużo cieplej, czyli zakładając 33 stopnie przewiew w cieniu, no to 4K 60 to jest 15 minut. Także śmiało stwierdzam, że ten aparat nie jest dedykowany do długich sesji nagraniowych. Jako B-Cam myślę, że może się sprawdzić świetnie, ale jako A-Cam trzeba mieć na uwadze, do jakich warunków będziemy go chcieli zastosować. Tak jak już wspomniałem, w tym aparacie nie uświadczymy stabilizacji matrycy, więc jeśli chcemy mieć stabilniejszy obraz z ręki, jest tutaj też aktualizacja sprzętowa, jeśli chodzi o stabilizację aktywną, czyli ona zdecydowanie lepiej sobie będzie radziła z wyrównaniem tych wszystkich ujęć. Ale to, co zostało z E10, jest crop. Czyli dokładamy tutaj praktycznie 1,5 raza, żeby wystabilizować ujęcie. Może się to wiązać z potencjalnym minusem, bo zawężamy naprawdę pole widzenia, ale z tego co widziałem, ta stabilizacja znacząco lepiej sobie radzi niż ta w pierwszej generacji. Również E10 Mark II dostała aktualizację, jeśli chodzi o port USB-C. Jest tam on 5-gigowy, więc tego transferu jest wystarczająco, żeby na przykład udźwignąć 4K do 30 klatek, jeśli chodzi o streamowanie. Czyli teoretycznie ten sprzęt nadaje się do streamowania,
streamowania, ale w tym wypadku bym tutaj zainwestowałbym w kartę, która przechwyci obraz z HDMI. No bo tak jak już wspomniałem, w normalnych warunkach, gdy nagrywamy, ten aparat się przegrzeje, to w takich warunkach, gdy streamujemy po USB-C i dostarczamy power, to tutaj 55 minut to jest maksimum, co jesteśmy w stanie osiągnąć streamując ciągiem. Lepiej przerzucić się właśnie na kartę, która przechwyci ten obraz z HDMI i odciążymy ten aparat. I osobiście, przyznaję szczerze, że pokładałem bardzo dużo nadziei, jeśli chodzi o ZV-E10 Mark II. No i bym powiedział, że technicznie naprawdę dowiózł wszystko to, co oczekiwałem. Czyli ja chciałem, żeby ten aparat niewiele się zmienił, jeśli chodzi o gabaryty. Dostał 10 bit i aktualizację, jeśli chodzi o menu oraz te wszystkie funkcje, które są tutaj powiązane i się przydają. Dodatkowo ucieszyłbym się, gdyby overheating nie był problemem. W tym wypadku trzeba troszkę zwracać na to uwagę i liczyłem, że cenowo nie wzrośnie to jakoś znacząco. I ostatnio nawet sprawdzałem, kiedy kupiłem E10 i w jakiej kwocie można było ją dostać. To z delikatną promocją, którą udało mi się uzyskać na ten aparat, zapłaciłem, pamiętam, 3200, więc liczyłem, że okolice 4000, jeśli chodzi o E10 Mark II, to będzie taki idealny punkt. Tu się okazuje, że te 4000 są, bo cenę znam tylko w dolarach i wychodzi to za oceanem 1000, więc powiedziałbym, że 4000 są realne, ale patrząc na nasze realia, podatki i tak dalej, no to mam obawę, że E10 Mark II będzie kosztować bliżej 5000, a z kitowym obiektywem pewnie 5,5 nawet. No i w tym miejscu jestem naprawdę troszkę zmieszany. Cena wydaje się adekwatna do możliwości, ale nie wydaje się adekwatna do E10 pierwszej generacji. O ile wiem, że E10 to jest rewelacyjnie sprzedający się sprzęt i do tej pory, na przykład nawet na moim kanale, E10 się ogląda praktycznie wzrostowo, więc zainteresowanie tym sprzętem jest naprawdę spore, to boję się, że granica 5000 będzie zbyt duża, jeśli chodzi o E10 Mark II.